Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo na kanale. Dzisiaj kolejny przedstawiciel cenionej na całym świecie ze względu na stosunek ceny do oferowanych możliwości serii od Xiaomi, czyli Poco, serii Poco. Dzisiaj bardzo podstawowy model, ale absolutna nowość na rynku, bo weszła dosłownie miesiąc temu na rynek globalny. Wersja Poco M6. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Opakowanie oczywiście w kolorystyce, słuchajcie, żółtej, bo taka jest tradycyjnie dla Poco. Mamy tutaj wersję 6 GB RAM, 128 GB pamięci storage, czyli wewnętrznej. Jest jeszcze wersja 8, 256 GB dostępna i 3 kolory. Tutaj mamy czarny, jest jeszcze srebrny i chyba fioletowy, z tego co dobrze, jeżeli dobrze kojarzę. Mamy oczywiście podany również kraj produkcji Made in China, natomiast Poco jest marką globalną i jest to Global Version. Opakowanie ze wszystkich stron jest żółte. Tutaj mamy informację Poco M6, czyli z Twoimi ulubionymi aplikacjami Google'a i ze wsparciem dla Google'a. To jest istotne, bo chińskie wersje Xiaomi często, słuchajcie, takiego wsparcia z pudełka nie mają. Co otrzymujemy w środku po otwarciu opakowania? Otrzymujemy taki oto pokrowiec przeźroczysty, papierkologię, instrukcje oczywiście również. Sam pokrowiec jest elastyczny, przeźroczysty, ale fajnie, że coś producent, słuchajcie, daje w standardzie na pierwsze dni użytkowania. Potem można oczywiście kupić coś lepszego, co będzie Wam bardziej odpowiadać. Mamy sam telefon, o nim może za chwilę. I otrzymujemy to, czego wielu producentów już nie daje. Tak, do Ciebie mówię, Apple, Samsungu czy Google. Ładowarka jest ważna, a ta ładowarka jest, słuchajcie, tutaj 33W. Powinny być też dokładne parametry podane, ale 33W z USB-A do C jest. W zestawie brawo producent. Ważne, że jest. Czy mamy jeszcze coś? Słuchajcie, zaraz sprawdzimy. Nic więcej tutaj już nie ma, więc możemy wrócić do samego telefonu. Oczywiście również otrzymujemy tutaj urządzenie czy igłę do wyciągania tacki SIM. A telefon ma na wstępie już podane główne parametry. Mamy markę Poco, 2 razy nawet. 108 megapikseli to jest główna kamera. Szybkie ładowanie 33W. No, szybkie na dzień dzisiejszy to już może nie jest jednak. Ekran aż 6, prawie 8 cala, 90 Hz Full HD+, czyli taki, myślę, że najbardziej optymalny, ale jest to IPS i mamy tutaj niestety procesor, który jest szumnie określany jako Powerful Helio G91 Ultra. Tak naprawdę niestety jest to stary procesor, chyba w 12 nanometrach, obcięty Helio popularny w budżetowych jednostkach, w budżetowych smartfonach wielu producentów. To, co słuchajcie w tym telefonie, bo on jest bardzo fajny zresztą, fajnie zrobiony, stylizowany trochę na, powiedziałbym, może iPhone'a, na te najnowsze iPhony. Nie wiem, czy to będzie w tej chwili dobrze widoczne. Tak, teraz udało się złapać ostrość i mamy tutaj taką obudowę plastikową, ale taką ociosaną. Jest miejsce na kartę. Jest jack. Mamy port podczerwieni, tradycyjnie dla Xiaomi. I z boku mamy włącznik, głośniej, ciszej oraz tylko monofoniczny głośnik. USB-C oczywiście też jest. Na samym ekranie mamy naklejoną taką folię fabryczną i ja bym sugerował jej może na początku nie ściągać, bo ona rzeczywiście może chronić ekran przed zarysowaniami. Z tyłu smartfon jest szklany i to też jest dosyć ciekawe, bo w tym przedziale cenowym to nie jest taka oczywista kwestia. Tutaj mamy czarne szkło, chyba że jest to plastik, który naprawdę dobrze imituje szkło. Nie, to może być jednak plastik, słuchajcie. Tak, to jest plastik, nie dajmy się zwariować, mamy jednak plastik, ale wygląda naprawdę dobrze. Olbrzymie obwoluty przy kamerach. Myślę, że tutaj akurat są one zgodne z ostatnią stylistyką marki Poco i Xiaomi. Mamy też trzeci ring do światła LED.
Ogólnie projekt jak na budżetową konstrukcję jest jak najbardziej na plus. Wygląda to naprawdę dobrze. Z wad, które oprócz procesora można tutaj wymienić, no to niestety jest jakby krok do tyłu, jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną, bo mamy w serii M tylko pamięć EMC 5.0, czyli tą pamięć nieco wolniejszą, która była znamienna dla bardzo budżetowych telefonów Xiaomi, do starszych telefonów również. W tej chwili w większości telefonów stosuje się już szybszą pamięć UFS, ale ona niekoniecznie może być aż taką wadą, zważywszy na kogo jest ten produkt kierowany. Mamy już HyperOS-a oczywiście, a ten produkt jest skierowany raczej do użytkowników podstawowych, a nie do tych, którzy będą na tym telefonie grali w najnowsze i najbardziej wymagające gry. Ekran LCD ze wszystkimi wadami i zaletami. Słuchajcie, ja nie dałem jeszcze informacji dla Was, ile ja za ten telefon zapłaciłem, a można go nabyć za około 400 zł z europejskiej dystrybucji, co jest już, myślę, ceną bardzo, bardzo dobrą. Tu możemy zwiększyć jeszcze rozmiar czcionki i ja chyba tak zrobię. Mamy tutaj, słuchajcie, pierwszą konfigurację. Konfigurację użytkownika. Karty SIM nie mamy. Telefon przygotowuje się, pierwsze uruchomienie zawsze zajmuje nieco więcej czasu. Natomiast widać, że te ramki wcale nie są takie strasznie grube. Może u góry są trochę większe i na dole, ale tu jestem jak najbardziej pozytywnie zaskoczony na plus, jak wygląda ten ekran. Przypominam, telefon kosztuje $100, więc jest to wybitnie budżetowe rozwiązanie. Nie będziemy w tej chwili kopiować danych z telefonu. Zobaczymy, jak się będzie sprawować ta wolniejsza pamięć i nieco bardziej energożerny procesor, bo SoC, ponieważ, no tak jak powiedziałem, mamy tutaj starszą wersję w niższej litografii. Po uruchomieniu mamy tak wyglądający pulpit, ekran główny. No jeżeli chodzi o LCD, to być może ja przyzwyczajony do AMOLEDów stwierdzam, że ten kontrast nie jest jakiś idealny, ale myślę, że tutaj trzeba wziąć poprawkę, że to jest LCD, więc jeżeli ktoś na co dzień korzysta z AMOLEDów, to no może stwierdzić, że te kolory są trochę wyprane, ale to raczej cecha charakterystyczna ekranów LCD, a nie w tym momencie wada tego ekranu. Jak widać, mamy radio FM. Oto ciekawostka, czyli telefon ten posiada również tą funkcjonalność. Jeżeli chodzi o pamięć, którą dostajemy z pudełka, jest już widać aktualizacja do nowej wersji systemu. Mamy na pokładzie HyperOS 1.0.1, a już mamy 1.0.4 aktualizacji. Mamy zajęte 24 GB ze 128 GB, jeżeli chodzi o pamięć. Także jako podstawowy telefon powinien być w zupełności wystarczający dla użytkowników. Podsumowując ten materiał, w zasadzie szybki preview, szybki przegląd najnowszego modelu Poco M6 od Xiaomi. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Za $100 świetny kawałek sprzętu, nawet mimo tych kilku wad. Nieco starszy proces produkcyjny procesora i wolniejsza pamięć, ale w codziennym użytkowaniu to naprawdę niespecjalnie przeszkadza. Przynajmniej do momentu, dopóki korzystamy z podstawowych funkcjonalności telefonu, jak dzwonienie, przeglądanie WhatsAppa, czy też granie w jakieś podstawowe gry. Jestem natomiast bardzo ciekawy Waszej opinii na ten temat. Dajcie znać w komentarzach poniżej, co Wy myślicie o tego typu budżetowych telefonach. Czy są warte takiej ceny, czy też nie. Co o nim myślicie? Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrybowanie kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie ominął Was żaden nowy film. Ja na dzień dzisiejszy dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do oglądania innych ciekawych materiałów wideo na kanale. Hej, hej!